Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W dzisiejszym odcinku na pewno chciałbym się skupić na rozwoju naszego nowego regionu, tak żebyśmy mogli stworzyć z niego imperium, takie miasto piwem płynące. Z tego co tutaj pamiętam, żyzność jęczmienia jest imponująca i chciałbym wykorzystać cały potencjał, który drzemie tutaj w tym regionie pod uprawę właśnie jęczmienia przede wszystkim, ale chciałbym stworzyć ten region taki typowo rolniczy, tak żeby też tej pszenicy tutaj nasadzić, bo popatrzcie, tu jest wszędzie na zielono, także mamy po prostu miejsca do tego, żeby stworzyć naprawdę dużo gospodarstw, dużo pól uprawnych i na tym chciałbym się skupić najbardziej. Jest nawet len, także może spróbujemy posadzić tutaj coś lnu. Ogólnie nie będę tutaj robił zbyt wiele takich dodatkowych budowli. Głównie chciałbym robić parcele mieszkalne. No wiadomo, oczywiście żywność, tak żebyśmy tutaj mieli te zapasy. Wykorzystamy sobie tą ławicę ryb, wykorzystamy sobie dziką zwierzynę, natomiast jej zbyt dużo nie ma. Głównie stawiam tutaj na żyzność i na to, żebyśmy uprawiali wszelkiego rodzaju zboża. Natomiast to, co jeszcze chciałbym na początku zrobić, to nazwać naszą osadę i tak sobie myślę, że jeżeli zakładamy sobie tutaj takie miasto głównie rolnicze, skupione będzie na produkcji właśnie jęczmienia, piwa, to też naszą osadę chciałbym nazwać tak jak miasto nasze, Żywiec, i tak też będzie nazywał się ten region. Niestety małe dużego nie jestem w stanie zrobić. No to będzie Zywiec. No, taka uproszczona wersja niech będzie, ale wiemy, że to jest Żywiec. Dobra. I tak też Żywiec będziemy sobie rozwijać. Dobra, i przejdźmy ze słów do czynów. Tutaj mamy tak, 3 parcele nam się dodatkowe budują, więc na razie dobudujmy sobie tylko... czekajcie, bo tak chciałbym może też w tą stronę od razu, żeby poleciało. Nie wiem, czy tu nam się jakaś parcela zmieści, co prawda. Okej. Aha, mamy za mało zasobów w ogóle, czyli tutaj te kłody drewna, ale tak. W obozie drwali nikt nam nie pracuje, wszyscy poszli do... jest tak, jeden spichlerz, jeden obóz i cała reszta chyba jest tutaj w chacie rybaka. Dobra. Niech tak będzie. To na razie sobie zrobimy, bo już mamy 3 miesiące zapasu, także w porządku. Jeden tutaj i jeden tutaj. I póki nam się to będzie tutaj zbierać, to zobaczmy, co się dzieje w pozostałych naszych regionach. Świnoujście. Tutaj Świnoujście docelowo mamy tutaj zrobioną dzielnicę przy rzece. Chciałbym ją tutaj rozbudować wzdłuż tej rzeki, ile to tylko możliwe, tak żebyśmy połączyli się tutaj, gdzie te ścieżki nam wychodzą. Tak później sobie zrobimy tutaj połączenie, żebyśmy mieli całe jedno fajne miasteczko. Jeśli chodzi o zapasy, mamy na 3 miesiące, więc póki co jest pod kontrolą. 166 pszenicy, bo tutaj zbieraliśmy już z 2 pól,
więc świetnie. Tutaj myślę, że tą zimę już przeżyjemy, można powiedzieć, na bogato. Dużo jabłek, trochę jagód, trochę warzyw, więc myślę, że będzie w porządku. Jeśli chodzi o pracę, to tak, w młynie mamy osobę. Jeśli chodzi o nasz piec chlebowy, czekajcie, bo mi gdzieś tutaj umknął, tutaj piec też są osoby. Dobra, ogólnie ostatnio rozdzielałem tutaj do pracy większość rodzin, więc myślę, że tu na razie wszystko mamy pod kontrolą. Rozwinęliśmy też sporo nasze sady tutaj pod kątem żywności, bo jak wiecie, jak nie wiecie, to zapraszam Was na odcinek, w którym walczyliśmy z tym głodem. Mieliśmy nieprzyjemne sytuacje związane też ze śmiercią głodową kilku naszych mieszkańców. Natomiast poczyniliśmy pewne kroki, wprowadziliśmy plan naprawczy, tam jest wszystko pokazane i na ten moment już mamy zapasów na 3 miesiące, więc nie powinno być już aż tak złej sytuacji jak wtedy. I nasze pierwsze miasto, miasto matka, w którym była podobna sytuacja i też mieliśmy problem niestety z głodem. To też jeszcze tutaj miałem dobudować sady. Jest jeden i jest drugi. Tutaj no niestety nie pamiętam, czy ktoś poniósł śmierć głodową, natomiast były ciężkie czasy. Poradziliśmy sobie z tym. Na ten moment wygląda to już dużo lepiej. Tak, dużo jabłek, popatrzcie, jednak te sady jabłonowe, no to jest, wydaje mi się, w tym momencie podstawa. Bez tego nie ma funkcjonowania większych miast. Sady jabłonowe muszą być i ten punkcik zawsze jeden rozwoju należałoby wklikać w te sady jabłonowe. Rozszerzyliśmy sobie pole uprawne, mamy teraz po 2 pola w jednym roku, a drugie 2 siedzą na ugorze. Tutaj mamy pszenicę też zebraną, popatrzcie, już mamy prawie 200 pszenicy, więc zaraz zaczniemy produkcję chleba, dołączymy do tego obecne zapasy i myślę, że też w Legnicy już zażegnaliśmy nasz kryzys głodu, kryzys jedzenia. Dosadziliśmy też sporo nowych tutaj ogródków warzywnych. Tu jeszcze chyba nie było, więc tu sobie zrobimy też ogródek warzywny i myślę, że na ten moment powinniśmy to już mieć w miarę ogarnięte. Natomiast taki tip na przyszłość, no, z każdym rokiem powinniśmy rozwijać przynajmniej jeden, ale wydaje mi się, że 2-3 parcele pod kątem nowych zapasów żywności, czyli albo nowy sad, albo nowy ogród warzywny, ewentualnie rozszerzenie uprawy pszenicy lub żyta, jeżeli też pójdziemy sobie w takie żyto. I teraz tak z perspektywy czasu myślę sobie, że tak naprawdę to żyto, które jest tutaj, jest bardzo pomocne w takich właśnie już mega miastach, bo jest bardzo duże spożycie żywności, a pszenica niestety w tych początkowych regionach no, nie ma aż tak ciekawej tej żyzności. To, co mamy wykorzystane. Tutaj co prawda moglibyśmy jeszcze coś dosadzić, ale chcieliśmy oszczędzić tutaj taki naturalny wygląd naszego miasta. To też nie wykorzystamy tej żyzności. Zrobiliśmy po prostu z niej tyle, co mogliśmy. Tu gdzieś na końcu świata jeszcze są jakieś miejsca na 2 pola, ale to nie wiem, czy jedna morga z takiego to się uzbiera. Wydaje mi się, że będzie mniej. Patrząc na wielkość tego pola, to nawet bez sensu. A takie żyto, to jednak
No, co prawda u mnie to jest tak, że akurat na tym polu jesteśmy tutaj wykorzystani w 100%. Tu mamy nieco pola, ewentualnie ten jęczmień, który mamy tutaj, moglibyśmy na żyto przerobić. Natomiast wtedy jęczmienia nie ma tak naprawdę gdzie sadzić, bo tutaj mamy jedynie kawałek takiego pola na żółto. To też lepiej to wykorzystać na jęczmień, bo już no, nie ma tego zbyt wiele. Natomiast no, nasz nowy region, nasze nowe miasto, Żywiec, po prostu zrobi mega produkcję jęczmienia, pszenicy, będziemy to rozsyłać po naszych miastach. Mam nadzieję, że to też fajnie uzupełni zapasy w tych dwóch pozostałych. I mam też plan, żeby co drugi odcinek zdobywać nowy region od naszego sąsiada, czyli patrząc tutaj na mapę całości, chciałbym po prostu taką ekspansję zrobić, żeby każdy region, co drugi odcinek był zdobywany, tym samym dojść do momentu, w którym przejmiemy sobie całą tą mapę. Może nie rozbudujemy w każdym regionie naszego miasta, ale głównie chciałbym się skupić na tych 3 miastach i tu jeszcze doprowadzić do takiej świetności, żeby tutaj faktycznie było tych rodzin, było tych ludzi, żeby było widać, że jest tutaj faktycznie przynajmniej te 200 rodzin, które sobie zakładałem gdzieś na początku. I tak właśnie w tym kontekście na ten moment mamy około 125, 128, 7 rodzin, więc jesteśmy już, można powiedzieć, grubo za połową tego planu. Myślę, że Legnica w tym momencie ma tylko do poprawy aprobatę i z czasem osiągniemy w tym mieście wszystko, co zakładaliśmy. Tu mam taki plan, jeszcze Wam zdradzę. Nie wiem, czy uda mi się to osiągnąć, natomiast będę próbował nasze tutaj parcele mieszkalne przebudować właśnie podobnie jak w Świnoujściu, czyli zrobić sobie tutaj typowo takie miasto nadrzeczne, poprowadzić to również tutaj wzdłuż naszej granicy ze Świnoujściem i połączyć niejako te dwa regiony, czyli zejść sobie jednak tutaj jeszcze przy kościele w dół ścieżką i poprowadzić sobie też zabudowę mieszkalną przy granicy, tak żebyśmy połączyli sobie niejako te dwa miasta ze sobą całą taką zabudową. Zrobimy sobie Żywiec po prostu wzdłuż rzeki, będziemy się tutaj rozbudowywać i docelowo łączyć się ze Świnoujściem. Taki mam plan na najbliższy czas, na najbliższy odcinek lub też kilka odcinków. Zobaczymy, jak nam to z czasem pójdzie. Natomiast dobra, koniec gadania, czas na działanie. Bierzmy się w takim razie za nasze nowe miasto. I tutaj mamy 4 kłody. Na pewno to, co potrzebujemy zrobić też w pierwszej kolejności, to postawić skład. Przepraszam, skład jest w budowie, tak jak nasze parcele, więc myślę, że nic nam nie pozostaje, jak przyspieszyć nieco czas i zobaczyć, jak to tutaj się nam będzie układać. Mamy słupek, mamy składowisko, które trzeba będzie usunąć. Mamy pierwszy stragan z jedzeniem, więc to jedzenie szybciutko niech będzie rozprowadzane, bo też aprobata przydałaby się nam już ponad 50%. Tym samym może byśmy się zastanowili, żeby poprawić tą aprobatę, to spróbowalibyśmy zobaczyć, czy mamy kościółek drewniany, jest na 5 kłód i 20 desek. To na razie chwilowo jest to nieosiągalne, natomiast gdybyśmy spróbowali postawić sobie jednak ten tartak i wygospodarować może nieco, zróbmy tak,
Tutaj będziemy sobie wycinać te lasy, bo tutaj też mamy tą żyzność jęczmienia, więc tak, żebyśmy się pszenica, dobra. Tak, żebyśmy sobie wykorzystali te kłody, a nie od razu sobie budowali tutaj pola. To wycinajmy na razie wszystko po kolei. Tym samym tutaj gdzieś może żywiec poziomostady wzrósł, bardzo mnie to cieszy. Cały czas będę się gdzieś kierował tą żyznością, bo nie ukrywam, że chciałbym z tego wycisnąć jak najwięcej. Popatrzcie, tutaj w tym rejonie mamy jakby każde pole na żółto. Pszenicę to nawet nie patrzę, bo tutaj jest tego mnóstwo. To zróbmy sobie gdzieś tutaj pod tym lasem. Fajnie by było zachować te drzewa, które mamy. Nie wiem, czy to się uda. Natomiast spróbujmy. No myślę, że gdzieś tutaj w takim razie, no nie wiem, pewnie to drzewko się nam usunie, natomiast nie, to fajnie będzie w cieniu taki tartaczek tutaj niech nam powstanie. To będzie jedna rzecz. Spróbujemy się przybliżyć trochę do budowy tego kościoła. Ok, to tartak nam już będzie rosnął. Zobaczymy. No i teraz tak. Patrząc na to, jak bardzo potrzebujemy żywności, to ja myślę, że tutaj nie będę się zastanawiał, tylko taki sad jabłoni powinien też stanąć. I ogólnie byśmy chyba poszli tutaj jakby najbardziej w ten rejon właśnie tego rolnictwa. Myślę, że nawadnianie to będzie konieczne. Może też ciężki pług. Zobaczymy. Dobra, na razie na pewno sadownictwo. To sobie zrobimy. 3 parcele dostępne. Dobra. To nam niech się buduje w takim razie. Będziemy potrzebować też sobie postawić obóz kamieniarzy. Do tego potrzebujemy deski, więc musimy chwilkę poczekać. Dobra, składzik to jest w porządku. To tak naprawdę będziemy potrzebować w tym momencie desek. Jak będziemy mieli deski, to stawiamy kościół, aprobata się nam zwiększy i polecimy z tematem. Tak, żebyśmy się tutaj nie zagalopowali. Dobra, to zwierzyna jest ok. Niech tam sobie ściągają to. I wiecie co? Trzeba będzie, ale to chyba nie mamy jeszcze. Dobra. Musimy sobie na pewno dostawić... musimy sobie dostawić... Tylko wiecie co? Popatrzcie, w zasadzie to mamy tak, że... mamy tej zamożności 50 i ja nie wiem, czy bym nie spróbował już na dzień dobry zrobić jednej tej parceli z jabłkami. Trochę nam urozmaici to też zapasy, co wpłynie nam na aprobatę i będziemy sobie mogli już tutaj z tą aprobatą przyspieszyć. Dobra, patrzymy żyzność. Jęczmień, tu mamy jakby dużo możliwości, ale też jest tutaj. Ogólnie chciałbym się z domami rozbudować w tą stronę, więc może taki sadzik z tej strony byłby ciekawy. Ostatnio chyba mówiłem, że też te domy chciałbym jakoś tutaj umieścić, natomiast tak mi wpadło do głowy, żeby zrobić tutaj wzdłuż tej rzeki, żeby ten klimacik takiego miasta nadrzecznego stworzyć. Tartak jest ukończony, ok, to mnie bardzo cieszy, natomiast na razie i tak nie mamy nikogo, żeby tam dać. Jak wybudujemy wszystko, co byśmy chcieli, to dopiero sobie zaczniemy. Patrzcie, jakbyśmy zrobili coś takiego. Nie, tak chyba nie. Wiem, że może to budowanie nie jest takie zbyt atrakcyjne, natomiast
Fajnie też, żebyście wiedzieli, że tak można sobie fajnie wykorzystywać ten teren, że niekoniecznie tak zawsze budować. O, dobra, jakbyśmy to szkoda tylko, że nie mamy. Wolałbym dwa takie. A, dobra, daninę nam cały czas podnoszą, no nie chcą nam tutaj odpuścić. Wolałbym zdecydowanie, o właśnie, coś takiego. I spróbujemy sobie to zrobić w takim razie na dwa, podzielić to na dwa takie plus minus trójkąty. Będzie blisko spichlerza, więc szybko to może będziecie znosić. Coś takiego i tutaj później dobudujemy. Nawet możemy od razu tą parcelkę postawić, żeby też tutaj już czekało. Kurde, tylko że ten jeden domek. No chciałbym taki domek zrobić po prostu razem z sąsiadem, żeby to było. O właśnie, coś takiego. I spichlerz z tej strony. Idealnie. Dobra, i tu będziemy mieli dwie takie parcelki przygotowane. Jak nam się to wybuduje, posadzimy od razu ten sad jabłonowy, niech już te nasze jabłka nam tutaj rosną. Na przyszły rok już będzie jak znalazł. I co mamy? Lepszą tą aprobatę, ale spada nam tutaj opał. No przecież ja się zająłem tutaj żywnością. A tak naprawdę zapomnieliśmy o jednej i to najważniejszej rzeczy zaraz po jedzeniu, czyli opał. Ale ja nie budowałem nigdzie, kurde, to jak to się stało? No widzicie, czasem tak to bywa, że człowiek się zamyśli i zapomni. Dobra, byśmy sobie, o tutaj myślę, że tak sobie zrobimy to pod tym lasem, tu będziemy karczować sobie te pola i nie, dobra, zrobimy tak, że też znowu nie ma co przesadzać, bo też gdzieś budować się musimy, tu będziemy mieli te pola, tu są miejsca na pola, to tutaj spokojnie sobie zróbmy połączenie po prostu w ten sposób. Wygniemy troszkę, jest ok. Dobra, i to nam niech buduje w wysokim priorytecie. Tu się nam zakończyła już ta parcela mieszkalna, to sobie stawiamy. Kurde, chyba że dwa ogrody? Nie, no jabłka to jabłka. Jabłka robią robotę, nie ma się co zastanawiać. Musimy mieć jabłuszka posadzone. Piękne będzie pole, piękny będzie sadzik. Tutaj naprawdę z tego będą fajne zbiory wychodzić. Ok, natomiast jak nam wybudują szybko tą chatę drwala, wrzucam tam od razu dwie rodzinki i niech w priorytecie zbierają nam ten opał, żebyśmy tutaj jeszcze tą zimę mieli cieplutko. Dobra, tutaj ten wół nam lata, jest ok, do tartaku. Wiecie co, to może w takim razie jedną rodzinkę jeszcze wrzucę do tartaku, bo za chwilkę sobie usuniemy jedną osobę z tej chaty drwali, z chaty drwala i wrzucimy ją sobie do tej drugiej chatki, która jest na opał. Na szczęście na razie listopad jest ciepły, to mam nadzieję, że aż takiego spalania tutaj nie ma. Ok, tak w międzyczasie będę przeskakiwał jeszcze po tych drugich miastach, tak żebyśmy sobie tutaj kontrolowali sytuację. Tutaj też widzicie opał na zapasów jedzenia na 6 miesięcy. No moi mili, to mamy
To mamy wyniki naszego planu naprawczego. Cieszę się bardzo, że tak to się skończyło. I już mam nadzieję, więcej to do nas nie wróci. Ok, tam mieliśmy tą jedną chatę i tu mamy drugą. Mamy chorobę, ale mieliśmy chyba jakieś ziół, nie mamy. Dobra, musimy popatrzeć, co tam z tymi ziołami. Wy tutaj proszę mi wycinać najbliżej jak to możliwe z tego rejonu, a ta chata drwala niech wycina nam ten rejon tutaj. Ok, no i nadrobicie sobie to, mam nadzieję, w miarę szybko. To będzie ok. I Legnica też na 3 miesiące. Tutaj mamy jedzenia, opału, przerabiana już jest, przerabiana już jest pszenica, super ziarno, dużo mąki, więc mam nadzieję, że nasz piec chlebowy działa pełną parą. Tak, są 3 rodzinki w tym, więc też nie ma co przesadzać. Ważne, żeby jakiś ten przyrost chleba był. Tutaj on jest, więc nie musimy się tym przejmować. Jedynie co, to myślę, że parę osób sobie wrzucimy jeszcze do spichlerza, a mamy tutaj zapas naprawdę spory tych rodzin, więc możemy sobie powrzucać te rodzinki. Do karczmy to już wszyscy są. Dobra, to na razie Legnica niech sobie tutaj żyje swoim życiem. Dobra, no pięknie tutaj wszyscy są. Załóżmy sobie, tylko że tu chyba, nie, załóżmy sobie też ten ogródek zielny. W pasiece wszyscy są. Tutaj. Dobra, całkiem nieźle to wygląda. Pasieka też była tutaj, też jest full. No dobra. Jest to fajnie wszystko tutaj pouzupełniane. Dobra. No super, tak naprawdę owczarnia, dymiarki, tak nie mamy tutaj żelaza, więc też nic nie kombinuję. Skór mamy sporo. No dobra, to tutaj na razie nie kombinuję, wszystko jest w porządku. Legnica, Świnoujście jest pod kontrolą, to tak naprawdę musimy sobie tutaj szybciutko wrzucić, bo zaraz nam pozamarzają te osoby. Ale oni zbierają bardzo szybko ten opał, także myślę, że 2 rodzinki rzucone w tym momencie w to miejsce dadzą sobie radę. Mamy już pierwsze deski, więc bardzo mnie to cieszy. Za chwilkę będziemy szukać miejsca na nasz kościół. I kościółek drewniany, tak żeby on tutaj był widoczny. Czy tutaj byśmy sobie go poszukali gdzieś? Nie. Dobra, popatrzmy sobie pod kątem jeszcze tej żyzności. Tak, żebyśmy go tutaj mieli. Tak się zastanawiam. Może gdzieś tutaj, z tej strony byśmy sobie, wjeżdżając tak naprawdę do naszego miasta, będziemy widzieć od razu ten kościół. Będzie na początku naszej osady. Kościółek i myślę, że gdzieś tutaj po prostu byśmy sobie go zrobili. Nawet odwrócony tutaj przodem do wjazdu. Myślę, że będzie w porządku, jak postawimy sobie go w tym rejonie. Poczekamy sobie jeszcze tutaj na 5 desek. Jak to się nam uzupełni, to postawimy nasz kościół. Dobra, opał się już tutaj nam zbiera, już jest pierwszy miesiąc, także
W porządku, sytuacja opanowana. Dobra, na 3 miesiące to jedną rodzinkę już wycofajmy. Niech zaczyna budować kościół. Kościół dalej jest, jeszcze nie ma. Dobra, już jest. Wrzucamy sobie kościół. Czy na pewno tak bym chciał? Tak, bo on będzie miał wejście z tej strony i z tamtej strony, a tamtą stronę sobie puścimy gdzieś tam, powiedzmy tutaj w przyszłości. Gdzieś tam sobie rozwiniemy może w tamtą stronę nieco. Natomiast na razie niech będzie on tutaj. Wybuduje nam się kościółek. O, już zapasów się tu narobiło na 8 miesięcy, więc spokojnie można tego drugiego wycofać. Jeden mamy w chacie, drwali, jeden w tartaku, to niech sobie tutaj to na razie przerabiają. Kilka desek też nam się już przyda, więc dobra, będziemy mieli co? Będziemy mieli teraz dwa typy żywności. Będziemy mieli kościół, więc ta aprobata zacznie nam już tutaj rosnąć. To powoli się będziemy przygotowywać na przyjazd kolejnych rodzin, ale też ryb nie ma, nie? W zimie zamarznięte, no właśnie, czyli tutaj rybek już nie mamy, jedynie bazujemy na tej dzikiej zwierzynie. No dobra. Póki co nam to wystarczy, a za niedługo sobie stworzymy te pola. Myślę, że jeszcze nie ten rok, co się teraz zaczęło, bo mamy już styczeń, tylko w tym następnym zaczniemy zbiory. To ważne, żeby do września, do listopada nasze pola już stały, tak żebyśmy zaczęli naszą produkcję. Okej. Jeszcze się tutaj rozejrzę, co ja tak naprawdę chciałem zrobić. I studnie chciałem zrobić. Żyłę wody mamy tutaj. Niestety nic przy naszej wiosce nie idzie. Więc myślę, że będziemy musieli sobie to zrobić gdzieś w tym rejonie. Kawałek będą mieli do przejścia, żeby tą wodę uzupełnić. Ale to po prostu ruszą w górę naszej wioski po wodę. Z tymi wiadrami wracając będą mieli już lżej. Ok, to niech tam sobie stanie ta studnia. Tutaj za chwilę ten kościółek się wybuduje. Przyspieszenie mamy, więc jest w porządku. Aha, wiem co chciałem. Chciałem na pewno obóz kamieniarzy, bo też tego kamienia trochę będziemy potrzebować. Ja ich tutaj po prostu wybuduję obok, o może gdzieś tu nawet bliżej, obok tej chaty drwala. Wyzbierają wszystkie kamienie i kończymy, zamykamy, rozbieramy, zwalniamy teren pod budowę naszych pól. To jest w porządku. Mam nadzieję tylko, że żywiec nie będzie zbyt szybko atakowany przez nikogo. No na pewno rozbójnicy, znaczy na pewno, już raczej rozbójnicy się nie pojawią. Mam nadzieję, że nasz sąsiad nie będzie chciał tego regionu odbić z naszych rąk, bo niestety na razie nie jesteśmy na to przygotowani. Tutaj w zasadzie wolałbym nawet nie robić żadnej armii. Chciałbym mieć po prostu mega produkcję i mega gospodarstwo. Więc na to się nastawiam. W zasadzie to świta i całe wojsko dostępne z tych dwóch regionów powinno poradzić sobie, jakby ktoś tam jednak chciał nas zaatakować. Dobra, Świnoujście, zapasy na 6 miesięcy to jest miód na moje oczy. Patrząc na to, jak przeżywaliśmy trudne chwile, tak teraz przy tak rosnącej populacji dobrze widzieć tak duże zapasy, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Na razie zostawiam tutaj to tak, może nie, bo jest 0 dostępnych przestrzeni mieszkalnych, więc dobudujmy sobie te chaty. Spróbujemy pocisnąć tutaj spróbujemy pocisnąć sobie tutaj przy rzece.
Ile mamy desek? W ogóle nie mamy desek. To jest w ogóle hit. Oj, 250 kuszy. Nieupilnowane kusze. I niestety wszystkie nasze deski poszły na kusze. Tutaj nie. Warsztat uczarski. Ajajajajaj. No trudno. To już musi tak zostać. Pohandlujemy sobie też kuszami. Akurat dla Świnoujścia się to przyda, bo no z tą zamożnością tutaj kolorowo nie jest. Natomiast mamy to miasto, w którym mamy powyżej, i to grubo powyżej 80% aprobaty, więc ten taki mini cel na tą serię jest spełniony, tak żeby to teraz utrzymać i mam nadzieję, że będzie w porządku. No na początku każdego miesiąca wiadomo spada, natomiast szybciutko to nam rośnie. W ogóle cieszyłbym się, jakby spadło do 80%. Żeby poniżej nie spadało, to będzie świetnie, natomiast no, czasem tak musi być. Dobra, już wrócę tutaj wybudować kilka tych parceli. Zobaczę tylko, co się dzieje w Żywcu. W Żywcu kościółek się kończy już budować. Obóz jeszcze nie zaczęty, więc jak go skończą, wyzbierają mi kamienie, będziemy działać dalej. Dobra. Aha, musimy zrobić porządek z tymi deskami i składami. Słuchajcie, znajdziemy sobie tak, obóz drwali i tutaj wycinajcie te rejony. Na pewno to, co bym chciał też zrobić, to chatę leśnika, który dobrze, żeby zasadził mi jeszcze. Zróbmy tutaj ten rejon, on jest taki w miarę. I to jest ta chata leśnika, dobra. Tu mamy parcele mieszkalne, tu mamy obóz myśliwych, on sobie działa prężnie. Nawet jednego myśliwego, a nie, bo mamy jedną rodzinkę, to na razie zostawmy. Aha, tu się nam w ogóle spichlerz buduje, ok, mamy składzik jeszcze dodatkowy. Ok, wszystko jest tutaj w porządku. Dobra, no to wiecie co, to na razie sobie zróbmy dobra, no oni tutaj te kłody będą teraz zbierać, więc w zasadzie no muszę poczekać jeszcze na te deski, tylko czy ja mam tutaj w moim tartaku właśnie. Dobra, muszę zwolnić jedną rodzinkę skądś. Weźmy może nie z tego. Przerobione jest przerobione. To weźmy z młyna. Mąka też jest przerobiona, więc z pieca jedną rodzinkę sobie wycofajmy. Dobra, niech dwie rodzinki działają. Tartak powoli niech się przerabia. Myślę, że tutaj ruszą z tą produkcją tych kłód i tych desek. Dobra, to w międzyczasie dostawmy sobie w takim razie jeszcze tutaj, jak będzie taka możliwość, te parcele. O, dobra. Zróbmy sobie, nawet bym wolał, wiecie co, bez przybudówek, tylko po prostu same parcele mieszkalne. I tutaj fajnie sobie to wszystko powiększymy. Dobra, kolejna runda nadmorskich domków. No, fajnie to będzie wyglądać. Jak pociągniemy sobie tak przy rzece, to zbudujemy też klimat takiej nadmorskiej, nadrzecznej osady. Dobra, 5 się nam tutaj buduje. Ja bardzo żałuję, że tutaj nie jesteśmy w stanie nic niestety zrobić, jest zbyt stromo, ale to już sprawdzałem na wszystkie możliwe sposoby, także nie ma co. I pojedziemy sobie też tą zabudową, jeżeli taka będzie możliwość, tutaj w dół. I zobaczmy, czy jest. Nie, zbyt stromo na razie. Zbyt stromo, a tutaj
tu już taka możliwość będzie, więc sobie to zróbmy po prostu tutaj. Okej, wiecie co mi chodzi po głowie? Tu jest, można powiedzieć, taka główna ulica, więc ja przy tej głównej ulicy chciałbym najbardziej... Czekajcie, muszę dobudować sobie tą ścieżkę. Dobra, jedna będzie sobie tu schodzić i ją zrobimy w ten sposób, a druga niech sobie idzie tam gdzieś w dół i ta również, one się gdzieś tam później spotkają. Natomiast to też pozwoli mi zrobić może tak, coś takiego. O, 4, tu jakieś tam przybudówki się pojawiają, natomiast chciałbym to zrobić w ten sposób. A nawet nie, wiecie co mogłoby fajnie wyglądać? Jakbyśmy sobie z dwóch stron zrobili, czyli tutaj zrobimy sobie te podwójne i z tej strony też sobie zrobimy podwójne. Chciałbym zrobić coś takiego. O. I tym samym będziemy mieli odwrócone te domy do siebie tyłem, natomiast spowoduje to, że tak fajnie będzie, czekajcie, fajnie to będzie wyglądać, jak takie rozbudowane domy do 3. poziomu będą tutaj odwrócone do siebie tyłem, połączone te ogródki, a tutaj wywrócimy jakby w tą drugą stronę te domy nad rzeką, tu się połączymy, stworzymy sobie rejon, tutaj może posadzimy trochę drzewek, no ogólnie zrobimy tutaj mega sztosik, ale to z czasem na razie niech się budują te parcele, żeby przybywali nasi mieszkańcy. W Żywcu mamy już 48%, to już niedługo kolejne rodzinki do nas dołączą. Dobra, kamienie niech zaczną zbierać. Kłody mamy, deski się powoli robią. Kościółek tutaj też będzie miał duży wpływ, więc super. I wiecie co? Tak, od razu sobie zróbmy w takim razie tutaj przybudówkę i tutaj również sobie zróbmy przybudówkę. Przygotowujmy te parcele do wprowadzenia się. Myślę, że taką kapliczkę w tym miejscu tutaj miło będzie zobaczyć. I co jeszcze bym chciał? Czy tutaj będziemy w stanie pomieścić jakieś parcele? No tutaj w zasadzie taki jeden domek, no ale z warsztatem, chociaż tutaj przy kapliczce może trochę nie wypada, żeby coś takiego było, to może faktycznie tak się zastanawiam. Drogi tutaj raczej nie puścimy, chociaż patrząc na to, że powinno być tutaj jakieś połączenie, no i co wy na to? Ja myślę, że taką stację karawan bośmy sobie mogli już postawić. Tutaj będzie blisko do centrum, blisko z tej strony i jeszcze sobie to zrobimy w ten sposób. Ogólnie chciałbym to dać troszkę inaczej, żeby jeszcze tutaj drogę pociągnąć, ale może tak by też można było zrobić, czyli tutaj wzdłuż tego domu, tu się nawrócimy. Tu się nawrócimy w ten sposób. Czekajcie, bo coś tu mi się nie chce.
O. Pociągnąć sobie tak. I do tej drogi się chciałbym dostawić. I do tej drogi chciałbym się dostawić tą stacją karawan. O właśnie, tak tutaj na rozdrożu troszkę. O właśnie. I to będzie, myślę, w porządku. A zabudową tutaj spróbujemy dostawić sobie parcelę na tej przestrzeni, tylko dobra, tu mamy dwa, tutaj jeden jakiś wzdłuż, ale patrzcie, co by mogło być tutaj wzdłuż drogi? No trochę mało jak na pole, taki sad jabłonowy, też na ogródek, no tak średnio bym powiedział. O, ale już na przykład coś takiego, tylko że w tą stronę. No dobra, zróbmy, bo w zasadzie taki domek tutaj też nam się przyda. Może zrobimy jakiś browar, czy może coś, jakiegoś rzemieślnika tutaj. Ogólnie wyrównamy sobie już ten teren. Tym sobie puścimy tutaj w tą stronę, połączymy się tutaj. OK. I już polecimy sobie jakoś zabudową dalej. To myślę, że będzie w porządku. Dobra, aprobaty jest 51%, to mam nadzieję, że już powoli zawitają do nas nowi mieszkańcy. Póki się to buduje, to zerknę sobie szybko do Legnicy, czy ja tutaj mam też jeszcze tych parceli. Nie, parceli mamy 0, więc sobie to dobudujmy. Dobudujmy sobie to i teraz tak, takie podstawowe to sobie zrobimy w tą stronę. Tak. Czekajcie, bo tu by mi się przydało dołączyć tą drogę w ten sposób. O. A tam dalej będziemy się zastanawiać później. I zróbmy sobie jeszcze może taki skrócik tutaj. O, dobra. I w tym momencie dołączymy się tak, tak. O, i tak. Na 4 takie większe i 4 mniejsze. W zasadzie tutaj zbyt dużej różnicy nie ma, więc tak to może jeszcze sobie zerknę na jedną. Nie, dobra. Tak jest w porządku, tak też zostawiam. OK. Ostatnio chyba rozbudowałem wszystkie te parcele o dodatkowe właśnie przybudówki dla naszych sąsiadów, więc o, jeszcze się tu trafiła. Tutaj to raczej nic już nie będzie. OK, to sobie to zostawmy. W międzyczasie też sobie tutaj połączmy to jeszcze drogą w ten sposób. Troszkę sobie zawiniemy to tak i w tym momencie jeszcze dostawimy sobie jakieś pole, jakiś sadzik. Troszkę za dużo miejsca, ten dół na trupy to w ogóle już stąd proszę mi rozebrać. Nie będziemy się tutaj przyglądać jakiejś trupiarni. Dobra. No, tak z tym sadem tutaj. Ale to może. Chociaż. Wiecie co? Może byśmy to w takim razie zrobili w ten sposób. Wydaje mi się, że tutaj tak. Zrobimy sobie jakieś pole.
O. A tutaj w stronę lasu. O, myślę, że do tego momentu sobie zrobimy tu jabłka, tutaj warzywa i będzie wszystko w porządku. Trzeba o tym pamiętać koniecznie przy rozbudowaniu miasta. Zróbmy sobie jeszcze tutaj kilka takich parcelek. Myślę, że tu zrobimy sobie duże mieszkania, czyli po te dwa na jednej działce. Polecimy sobie tak wzdłuż naszych pól. Przez okno będą sobie patrzeć, oglądać pola, oglądać naszych rolników w pracy. Dobra, i będziemy mieli już 7 tych parcel, czyli na kolejnych miesięcy będzie spokój. W Świnoujściu również. W zasadzie to będzie najważniejsze na ten moment, żeby pilnować sobie tych parceli, żeby przybywały rodzinki. I jest też w Żywcu kolejna rodzinka. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj przed chwilą się pojawił, nie wiem czy widzieliście. Także świetnie. Dobra, zrobimy sobie tutaj, pięknie to zbierają, powiększymy sobie przestrzeń tutaj, 3 rodzinki biegają i jedzenia na 3 miesiące, jezioro nam już się tutaj odtajało, więc chata rybaka 1 osoba, myśliwy 1, w zasadzie rodzinka i ruszamy już z rozwojem naszego żywca. Natomiast cóż, planowałem rozwój i budowę gospodarstw, natomiast sami widzicie, no jednak tych przygotowań trochę jeszcze trzeba poczynić. Już mamy najważniejsze aprobatę powyżej 50%, więc nasze rodzinki będą już tutaj do nas przybywać. A jak to będzie następować, będziemy sobie poszerzać tutaj plac na budowę naszych parceli, a myślę, że w następnym odcinku też już pierwsze pola się pojawią, więc zapraszam Was do oglądania i do zasubskrybowania mojego kanału. Będę tutaj wrzucał kolejne odcinki z przygód naszych 3 już osad, miast. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się, słyszymy się już niedługo. Miłego wieczoru, miłego dnia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!